Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. W tym tygodniu oczy całego growego świata zwrócone były na The Game Awards. Od razu powiem, że najważniejsza statuetka przypadła Clair Obscur Expedition 33. W tym materiale skupimy się jednak na premierach, jakie miały miejsce w mijającym tygodniu, a także zapowiedziach nowych gier, które pojawiły się właśnie na The Game Awards. Zapraszam. Zgodnie z przewidywaniami na The Game Awards nie mogło zabraknąć nowych materiałów z Phantom Blade Zero. Chiński RPG akcji od studia S-Game zapowiada się naprawdę ciekawie i już wiemy, że 9 września przyszłego roku zadebiutuje na PC-tach i konsolach PS5. Choć produkcja wydaje się mocno inspirowana grami From Software, twórcy zapewniają, że nie mamy do czynienia z kolejną pozycją typu Souls-like. Dla przykładu Phantom Blade Zero zaoferuje kilka poziomów trudności, tak by każdy mógł wybrać ten odpowiedni dla siebie. Studio Tactical Adventures ogłosiło termin, w którym Solasta 2, czyli nowa odsłona cenionej serii RPGów, zadebiutuje we wczesnym dostępie. Ten ruszy na Steamie już 12 marca przyszłego roku. Przypomnę, że akcja gry rozgrywa się lata po wydarzeniach z pierwszej części. Trafiamy tutaj na fantastyczny kontynent Neokos w poszukiwaniu rodzinnego dziedzictwa. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ na drodze drużyny herosów stanie groźny antagonista. Podobnie jak pierwowzór, potyczki w Solasta 2 rozgrywają się w taktycznym, turowym systemie, w którym gracz stara się pokonać wrogów za pomocą unikatowych zdolności bohaterów. Dodam jeszcze, że na Steamie dostępna jest wersja demo. Studio Archetype Entertainment zaprezentowało na gali The Game Awards nowy zwiastun swojego RPG Exodus, przy okazji przekazując nie najlepsze informacje. Gra nie zadebiutuje bowiem w 2026 roku jak pierwotnie planowano, a jej premierę przesunięto na początek 2027. Platformy docelowe pozostają bez zmian, wciąż mowa o PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Exodus, jak wiemy, otrzymało łatkę duchowego następcy Mass Effect. Podobnie jak w przypadku serii od BioWare, mamy tu także do czynienia ze strzelaniem w perspektywie trzeciej osoby, a także eksploracją kosmicznych baz, statków obcych planet i starożytnych ruin. Historia poruszy problematykę kolonizacji obcych planet, dylatacji czasu oraz walki o przetrwanie w pełnym niebezpieczeństw wszechświecie. The Game Awards 2025 to dla twórców i wydawców nie tylko okazja do zapowiedzi nowych produkcji, lecz również możliwość przypomnienia graczom o już znanych tytułach. Z tej drugiej postanowiła skorzystać firma Capcom, pokazując światu nowy zwiastun Resident Evil Requiem. Potwierdził on niedawne doniesienia, rzucając światło na największą do tej pory tajemnicę gry. Zaoferuje ona dwoje grywalnych bohaterów. Ten drugi to Leon S. Kennedy. I choć materiały promocyjne sugerują, że to Grace gra pierwsze skrzypce, w rzeczywistości Leon nie będzie tylko dodatkiem. Jak zdradzili twórcy, proporcje czasu ekranowego obu postaci będą niemal równe, a struktura Requiem przypomina pod tym względem Resident Evil Revelations. Omawianie premier mijającego tygodnia rozpoczniemy od Skate Story, które zadebiutowało 8 grudnia na PC-tach oraz konsolach PS5 i Nintendo Switch. Gra przedstawia historię demona, który otrzymuje niecodzienne wyzwanie od samego diabła. Będzie wolny, jeśli dogoni i połknie księżyc. W tym celu bohater przemierzy 9 kręgów piekła, stanie do walki ze złymi bytami oraz pomoże udręczonym duszom, a wszystko to z pomocą niezawodnej deskorolki. Po drodze nasze zrodzone z bólu i szkła alter ego opanuje ponad 70 trików. Na Steamie tytuł doczekał się kilkuset recenzji, które obecnie wskazują na przytłaczająco pozytywny odbiór gry. 9 grudnia wyłącznie na PC-tach zadebiutowała gra RuneQuest Warlords. To strategia turowa w klimacie fantasy od studia Slytherin, oparta na licencji papierowego RPG. W grze stajemy na czele jednej z 3 frakcji i prowadzimy ją do zwycięstwa. Na potrzeby RuneQuest Warlords przygotowano kampanię fabularną, która składa się z 18 misji. Oprócz tego na sprawdzenie czeka tu tryb potyczki oraz arena, gdzie staniemy do walki w powtarzalnych scenariuszach. Ponadto możemy wziąć udział w multiplayerowych rozgrywkach przez internet. Trzeba przyznać, że to dosyć niszowa pozycja, ale być może zainteresuje kogoś z Was. Na Steamie w okolicach premiery znalazłem tylko kilka w większości pozytywnych recenzji, a w szczytowym momencie dnia premiery w grze przebywało raptem kilkadziesiąt osób jednocześnie.
Scholar Adventure Misery of Silence to klasyczna przygodówka typu point and click, utrzymana w mrocznym klimacie i inspirowana grami z lat 90. Tytuł zadebiutował na PC-tach 9 grudnia. Gracz wciela się w młodego pisarza Williama, który w poszukiwaniu inspiracji do swojej pierwszej powieści udaje się do odległego opactwa, którego mnisi złożyli śluby milczenia. Początkowo prosta wyprawa literacka zamienia się w mroczną zagadkę, a William odkrywa tajemnicę, która nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Rozgrywka polega na eksploracji klimatycznych lokacji, zbieraniu przedmiotów i rozwiązywaniu zagadek środowiskowych, a całe doświadczenie jest stosunkowo krótkie, oferując około 2-3 godziny rozgrywki. Grę stworzył niezależny deweloper iOS Trujillo, a wydawcą jest Devilish Games. Tytuł jest dostępny na platformie Steam. Tatami Beya to ciekawy przypadek studia deweloperskiego, które zostało założone przez Japończyka Hiroshiego Sakakibarę, przy czym jego siedziba mieści się w Warszawie. Firma podpisała się pod takimi projektami jak Nostalgic Train i Faraway Train, a jej trzecim przedsięwzięciem jest omawiana dzisiaj pozycja z pogranicza gier RPG i strategii pod tytułem The End of History. Produkcja zadebiutowała we wczesnym dostępie wyłącznie na PC-tach 10 grudnia. W The End of History nie dostaniemy historii narzuconej z góry. Tytuł kreśli jednak tło fabularne, zgodnie z którym inspirowany średniowieczem świat zmierza ku upadkowi. To, jak dokładnie będzie wyglądać nasza rozgrywka, zależy od dokonywanych przez nas wyborów. Przygodę rozpoczynamy jako nieznany włóczęga, a nasze działania i decyzje wpływają na to, jak potoczy się dalsze życie postaci. Może ona zachować anonimowość lub wręcz przeciwnie, zostać słynnym rycerzem, wykazać się smykałką do handlu lub utrzymywać się na powierzchni, kradnąc i robiąc szemrane interesy. Gra pozwala nam nawet zasiąść na królewskim tronie i zwerbować armię, którą poprowadzimy do walki z siłami nieprzyjaciół. Bitwy toczą się w czasie rzeczywistym, a w ich trakcie ważną rolę odgrywają rozmieszczenie jednostek oraz ich podział na formacje. Wszystko to w teorii brzmi bardzo ciekawie, gra jednak w tym momencie zbiera mieszane opinie na Steamie. Gracze chwalą ogólne założenia rozgrywki, jednak narzekają na fatalny stan techniczny. Wiele osób zwraca uwagę, że w tym momencie omawiany produkt jest wręcz niegrywalny. 12 grudnia zadebiutowała długo wyczekiwana i wielokrotnie przekładana pozycja Terminator 2D No Fate. To platformowa gra akcji oparta na filmie Terminator 2 Dzień Sądu. W produkcji wcielamy się w T-800 oraz Sarę Connor, próbując pokrzyżować plany Skynetu. Przyjdzie nam także pokierować Johnem Connorem prowadzącym ruch oporu w postapokaliptycznej przyszłości. A w dniu premiery gra zbierała bardzo dobre oceny zarówno od krytyków, jak i graczy. W agregatorze Metacritic znalazłem 6 recenzji, które dały średni wynik na poziomie 78 punktów na 100 możliwych. Na Steamie dzień po premierze 87% opinii od graczy było na tak. 8 grudnia swoją premierę miał dodatek Fractured Utopias do Frostpunk 2. Rozszerzenie przebudowuje tryb Utopia Builder. Przede wszystkim rozbudowuje wszystkie 8 istniejących frakcji, czyniąc je kluczowymi filarami rozgrywki. Jedną z najważniejszych nowości jest całkowicie przeprojektowane menu startowe, które wprowadza możliwość wyboru frakcji początkowej. Każda grupa zyskuje teraz własną wyraźną tożsamość, unikalne cechy oraz dedykowane drzewko rozwoju. Fractured Utopias wprowadza również 8 nowych centrów i wariantów dzielnic mieszkalnych, zaprojektowanych tak, aby wizualnie i funkcjonalnie odzwierciedlały charakter wybranej frakcji. Wraz z premierą DLC wszyscy posiadacze podstawowej wersji Frostpunka 2 otrzymali aktualizację z dodatkowymi treściami. 11-bit Studios zaznacza, że to dopiero początek długofalowego rozwoju gry. Kolejne patche i dodatki pojawią się już w przyszłym roku. 8 grudnia także The Alters od 11-bit Studios otrzymało dodatkową zawartość. W tym wypadku mówimy jednak o wyłącznie darmowym rozszerzeniu. Update przynosi przede wszystkim tryb relaksu, czyli najniższy poziom trudności, który pozwala spokojniej eksplorować historię i prowadzić bazę. Twórcy przebudowali także system zapisu, umożliwiając zachowanie postępów podczas zamykania aplikacji oraz w kluczowych momentach rozgrywki. W grze pojawiła się również jaskinia gracza, czyli nowe pomieszczenie, w którym można oddać się karcianej minigrze. Rozszerzono też możliwości trybu fotograficznego, a mobilna baza zyskała dodatkowe opcje personalizacji, podobnie jak skafandry Jana Dolskiego, które otrzymały świeże warianty wizualne. Całość uzupełnia nowa misja fabularna, stylizowana na czarno-białe kino.
Avatar Frontiers of Pandora otrzymało wreszcie zapowiadaną od dawna dużą aktualizację. Patch nosi nazwę Update 20 i przynosi kilka sporych nowości. Przede wszystkim dodano widok zza pleców bohatera. Do tej pory zabawa była możliwa wyłącznie w widoku pierwszoosobowym. Wprowadzono także tryb nowej gry Plus, pozwalający rozegrać kampanię od początku bez utraty zdobytego sprzętu i odblokowanych wcześniej umiejętności. Aby nie było zbyt łatwo, równocześnie wrogowie zostali solidnie wzmocnieni. W poradzeniu sobie z trudniejszymi przeciwnikami pomoże nowe dodatkowe drzewko umiejętności oraz możliwość zdobycia ekwipunku na wyższym poziomie niż to, co gra oferowała wcześniej. Poprawiono także kilka błędów technicznych oraz niedoróbek lingwistycznych związanych z językiem Navi. Na PC dodano również opcję korzystania z technologii Nvidia DLSS 4 oraz AMD FSR 4. Do Tainted Grail The Fall of Avalon zmierza masa nowości. Zacznijmy od dużego, fabularnego rozszerzenia zatytułowanego Sanctuary of Saras. Te zadebiutuje na PC i konsolach 15 grudnia. Rozszerzenie ma zaoferować zupełnie nowy akt, a na jego ukończenie trzeba będzie zarezerwować sobie od 10 do 15 godzin. Opowie nam ono nową historię osadzoną w zatopionym sanktuarium, gdzie przyjdzie nam podążać śladami Nimue i dezerterów, którzy wystąpili przeciwko królowi Arturowi. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki ich zniknięcia, a także poznanie prawdy o straszliwej zemście Merlina. Oprócz zadań głównych i pobocznych znajdziemy tu m.in. 4 nowych bossów i 12 unikalnych przeciwników, ponad 20 ręcznie wykonanych lochów i wnętrz, ponad 100 elementów wyposażenia oraz alternatywny system progresji oparty na aktywacji świętych kapliczek i zdobywaniu punktów umiejętności do rozdysponowania na 3 nowych drzewkach. Zawartość płatnego dodatku będzie dostępna dla każdego, kto w podstawowej wersji gry odblokował Quan Act, czyli akt drugi. Oprócz tego studio Questline już wypuściło aktualizację 1.15 do Tainted Grail The Fall of Avalon. Autorzy pochylili się w niej nad wieloma problemami technicznymi trapiącymi grę, a także nad balansem rozgrywki. Poprawiono optymalizację, szczególnie na konsolach Xbox, a także spróbowano uporać się z problemami spowodowanymi kompatybilnością silnika Unity z konsolą PS5. Prawie pół roku po premierze strategia czasu rzeczywistego The King is Watching otrzymała olbrzymią aktualizację o nazwie Volcano. Wielki patch wprowadził masę świeżej zawartości, a także solidną porcję poprawek balansu poszczególnych elementów rozgrywki. Od teraz gracze mogą zacząć bawić się na nowej, piekielnej mapie Wulkan, na której czeka nas mnóstwo atrakcji. Twórcy przygotowali łącznie 6 bossów do pokonania. Kiedy uda się zniszczyć wszystkich z nich, odblokuje się nowe wyzwanie i osiągnięcie. To tutaj poszukamy piekielnych run, które można zebrać, wykorzystując do tego ołtarze ofiarne, wyzwania bitewne lub budynek zaklinacza run. Dzięki starożytnym znakom uzyskamy specjalne nagrody. Do rozgrywki wprowadzono 20 nowych wydarzeń narracyjnych razem z innowacyjnymi funkcjami. Do dyspozycji graczy oddano 9 świeżych typów koszar w piekielnych motywach, każde z nich zbudujemy, jeśli zyskamy konkretną nagrodę. Mapa Wulkan dodała też nowy system poziomu zagrożenia. Im większa będzie aktywność wulkaniczna, tym prędzej wystąpią efekty erupcji. Oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, twórcy zatroszczyli się także o zmiany w innych elementach produkcji. Dla przykładu gra wzbogaciła się o 4 nowe budynki, 17 świeżych artefaktów oraz 4 niedostępnych wcześniej doradców gwarantujących nam swoją pomoc. Studio Hypno Head zbalansowało też statystyki bossów, królów i część ustawień, jak na przykład obniżenie ceny mało używanych budynków, wydłużenie czasu trwania obu czarów fajerwerków lub zmniejszone koszty wzniesienia wybranych konstrukcji żołnierskich pierwszego poziomu. Na gali The Game Awards studio Blizzard zaprezentowało zwiastun nadchodzącego dodatku Lord of Hatred do Diablo 4. Jego premiera została zaplanowana na 28 kwietnia przyszłego roku. Rozszerzenie wprowadzi aż 2 nowe klasy postaci. Pierwsza to wyczekiwany przez wielu paladyn, natomiast druga nie została na razie ujawniona. Tytułowy pan nienawiści to oczywiście Mephisto, z którym w końcu czeka nas finałowa rozprawa. Aby go powstrzymać, zawiążemy pozbawiony zaufania sojusz z Lilith, antagonistką podstawki, jakimś cudem wciąż pozostającą przy życiu. Razem wyruszymy do Skowos, kolebki pierwszej cywilizacji będącej domem owej demonicy oraz Inariusa. Studio Expression Games zaprezentowało pierwszy zwiastun Hell Let Loose Vietnam, czyli nowej części popularnego cyklu taktycznych strzelanek, w której gracze zmierzą się w bitwach na wielką skalę. Deweloperzy zapewniają, że włożyli wiele starań w to, aby bitwy były jak najbardziej realistyczne, a liczne rodzaje broni i pojazdów odpowiadały ich historycznym odpowiednikom.
Na początek otrzymamy do dyspozycji po 6 map oraz trybów rozgrywki. Tak jak poprzednia odsłona serii, Hell Let Loose Vietnam stawia na rozmach. W potyczkach weźmie udział nawet setka graczy jednocześnie. Jedna drużyna wcieli się w partyzanckie oddziały północnego Wietnamu, a druga w wojsko Stanów Zjednoczonych. Wybór drużyny nie ograniczy się jedynie do koloru munduru. Siły amerykańskie otrzymają do swojej dyspozycji ciężki sprzęt w postaci czołgów i łodzi, natomiast żołnierze Wietnamu będą mogli przemieszczać się podziemnymi tunelami i podstępem atakować oddziały wrogów. Hell Let Loose Vietnam trafi do sprzedaży w 2026 roku. Zagramy na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series XS. Fanowskie teorie zostały oficjalnie potwierdzone. Okazało się, że tajemnicza statua, która znienacka pojawiła się na pustyni Mojave przed The Game Awards, była zapowiedzią nowej gry studia Larian. Belgijskie studio potwierdziło bowiem, że pracuje nad nową odsłoną serii Divinity. Biorąc pod uwagę, że tytuł gry nie jest numerowany, prawdopodobnie będzie to reboot. Mówimy bowiem o marce, której historia sięga 2002 roku, gdy nazwa Larian Studios nie kojarzyła się jeszcze z twórcami legendarnych gier RPG. Gra nie ma terminu premiery. W zapowiedzi nie pojawiła się też informacja o platformach docelowych. Studio obiecuje jednak graczom najbardziej ambitne ze swoich dotychczasowych przedsięwzięć. Podczas gali The Game Awards wytwórnia Lucasfilm zaskoczyła graczy zapowiedzią Star Wars Fate of the Old Republic, czyli nową grą RPG osadzoną w czasach Starej Republiki. Za produkcję gry odpowiada zespół Arcanaut Studios, dla którego będzie to debiutancki tytuł. Co jednak zapewne ważniejsze, za reżyserię tytułu odpowiada weteran branży Casey Hudson, mający też na swoim koncie kultowe Knights of the Old Republic. Nie wiadomo jednak na razie, czy Fate of the Old Republic będzie w jakiś sposób powiązane z serią KOTOR. Gra nie ma też na razie daty premiery, wiadomo jedynie, że tytuł znajduje się już w produkcji i powstaje przy użyciu Unreal Engine 5. Studio Creative Assembly przygotowało nie lada niespodziankę dla miłośników uniwersum Warhammer. Wielką zapowiedzią na The Game Awards okazało się Total War Warhammer 40,000. To pierwszy raz, gdy kultowa seria strategii przeniesie nas w odległą przyszłość, bazując na bogatym uniwersum Warhammera. Gracze mogą liczyć na to, z czego cykl Total War słynął przez lata, a więc bitwy na ogromną skalę i rozbudowane systemy zarządzania frakcjami. Skoro o frakcjach mowa, na premierę otrzymamy dostęp do kosmicznych Marines, Astra Militarum, Orków oraz Eldarów. Każde stronnictwo wyróżnia się unikatowym stylem gry, zarówno na mapie galaktyki, jak i w bitwach. Total War Warhammer 40,000 przyniesie rewolucję w budowaniu armii. Po raz pierwszy w historii serii będziemy mogli dostosować ją pod własne upodobania, od heraldyki, ikonografii aż po magiczne uzbrojenie. Będzie to też pierwsza odsłona serii, która zadebiutuje jednocześnie na PC oraz najnowszych konsolach. Data premiery nie została jeszcze ujawniona. Szwedzkie studio Neon Giant, odpowiedzialne za bardzo udane RPG The Ascent, zaprezentowało swoją nową grę No Law. Za wydanie tytułu odpowiada koreański Krafton, a platformami docelowymi są PC oraz najnowsze konsole. W No Law akcję będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy obiecują, że możemy liczyć na skondensowaną i bogatą rozgrywkę, w której pierwsze skrzypce odegra nieliniowa narracja oparta na dialogach i wyborach. Motywem przewodnim historii jest zemsta. Gracze wcielą się w emerytowanego weterana Greya Harkera, który stara się prowadzić spokojne życie. Niestety kłopoty i tak go odnajdują, przez co bohater musi wrócić do starych przyzwyczajeń. To, w jaki sposób zajmie się nowymi problemami, będzie zależeć już od nas. Duża część rozgrywki w No Law będzie bazowała na dialogach, ale nie zabraknie też dynamicznego systemu walki oraz systemu rozwoju z unikatowymi zdolnościami. Twórcy opracowali też różne sposoby rozwiązywania konfliktów, od skradania przez hakowanie aż po bezpośredni atak. Zgodnie z zapowiedziami studio Crystal Dynamics przygotowało na The Game Awards nie lada zapowiedź. Mowa o najnowszej odsłonie serii Tomb Raider. Catalyst jest kolejną pełnoprawną odsłoną cyklu zapowiedzianą 7 lat po cenionym Shadow of the Tomb Raider. Założenia rozgrywki pozostają oczywiście bez zmian. Możemy liczyć na mieszankę walki przy użyciu łuku i kultowych pistoletów, a także zabawę w poszukiwanie skarbów. Tym, co się zmieniło, jest natomiast głos głównej bohaterki. W Lara Croft wcieli się Alex Wilton Regan, znana chociażby z Alt z Cyberpunk 2077 czy AI z Assassin's Creed Origins. Prowadzący imprezę Geoff Keighley potwierdził, że Catalyst będzie największą jak dotąd przygodą Lary Croft.
Najnowsza produkcja trafi jednak na rynek dopiero w 2027 roku. Zagramy na PC-tach oraz najnowszych konsolach. Studio Frictional Games, znane przede wszystkim z kultowej serii horrorów Amnesia czy znakomitej Somy, powraca z nową grą. Ontos zapowiada się na przygodę w zupełnie innym klimacie, choć oczywiście deweloperzy dołożą wszelkich starań, aby utrzymać gracza w napięciu. Główną bohaterką Ontos jest Aditi. Protagonistka trafiła do niepokojącego, przekształconego hotelu na Księżycu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości jej rodziny. Jak nie trudno się domyśleć, dotarcie do nich będzie wymagało nie lada wysiłku. Frictional Games wzięło sobie za cel opowiedzenie intrygującej historii, wzbogaconej o wymagające zagadki i nieszablonowe lokacje. Co jednak najciekawsze, deweloperzy nie uznają Ontos za klasycznego przedstawiciela gatunku horrorów. W tym kontekście tytuł ma przypominać bardziej wspomnianą Somę, utrzymując uwagę graczy intrygującą historią, a nie straszakami. Ontos zmierza na PC-ty i najnowsze konsole, debiut przewidziano w przyszłym roku. Remedy oficjalnie zaprezentowało Control Resonant, czyli wyczekiwany sequel do hitowego Control z 2019 roku. Wraz z pierwszym zwiastunem ujawniono także pierwsze szczegóły fabuły oraz termin premiery. Głównym bohaterem Control Resonant będzie Dylan Faden, brat Jessie, protagonistki pierwszej części Control. W przeciwieństwie do swojej siostry, Dylan dzierży w rękach ogromną, zmieniającą kształt broń do walki wręcz, znaną jako Aberrant. Bez wątpienia okaże się ona bardzo przydatna podczas przemierzania wypaczonej wersji Manhattanu. Dyrektor kreatywny Michael Kazurinen zapewnia, że Remedy wzięło sobie na cel stworzenie sequela równie szalonego, co ambitnego. Control Resonant zadebiutuje na PC-tach oraz najnowszych konsolach w przyszłym roku. Konkretna data premiery nie została jednak ujawniona. Zespół Gemerdal Game, czy raczej Olof Hagelin, bo to on stanowi całe jednoosobowe studio, tworzy pierwszoosobowego dungeon crawlera inspirowanego m.in. serią Dark Souls. Decrepit ukaże się nakładem firmy Three Friends jako druga pozycja w katalogu grupy po wciąż popularnym Valheim. Sam twórca zdobywał doświadczenie przez 18 lat, pomagając m.in. przy projektach w takich firmach jak Starbreeze Entertainment, Avalanche Studios i współzałożonego przez niego Resolution Games jako artysta środowisk. Decrepit zadebiutuje na Steamie w 2026 roku, a dokładną datę premiery poznamy już wkrótce. Wizards of the Coast trzyma w swoich rękach markę Dungeons & Dragons, która mocno zyskała na wartości po ogromnym sukcesie Baldur's Gate 3. Nic więc dziwnego, że firma zamierza inwestować w kolejne tytuły oparte na tym popularnym systemie RPG. Podczas gali The Game Awards ujawniono jeden z nich, Warlock. Według opisu jest to oryginalna, trzecioosobowa gra akcji z elementami przygodowymi. Rozgrywa się w mrocznym, otwartym świecie fantasy inspirowanym Dungeons & Dragons. Stworzona przez Invoke Studios, gra obsadza gracza w roli Katri, doświadczonej wojowniczki, która zawiera pakt, by posługiwać się nadnaturalną magią przeciwko siłom ciemności. Produkcja zmierza na PC oraz najnowsze konsole. Okno premiery ustalone zostało na rok 2027, a pierwszy gameplay zobaczymy dopiero latem przyszłego roku. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!